Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować moim zdaniem najsmaczniejszą szarlotkę. Moje danie zaczniemy od przygotowania kruszonki. Będę potrzebowała do niej masło, cukier, mąkę, orzechy włoskie, które możemy zastąpić jakiekolwiek innymi orzechami oraz sól. Mąka, cukier i masło dajemy w proporcjach 1:1. W moim przypadku jest to zawsze po 50 gram. Orzechy włoskie siekamy, również 50 gram. Powinniśmy je posiekać w miarę drobno, żeby też taki duży kawałek nam się nie trafił. Ma być to delikatna, subtelna kruszonka. Orzechy przesypujemy do miski. Dodajemy odrobinę soli i wszystko razem łączymy. Powinniśmy otrzymać konsystencję mokrego piasku. Pamiętajcie, że masło musi być wcześniej mocno zmrożone. Do naszej kruszonki możecie dodać cynamon, możecie dodać ekstrakt waniliowy, tak naprawdę to, co lubicie. Moja kruszonka jest już wyrobiona, teraz będę przekładała ją na blachę i będę ją piekła przez około 6-7 minut w temperaturze 170 stopni, program góra-dół. Kruszonkę mocno rozdrabniamy między palcami, żeby te kawałki były naprawdę drobne i delikatne. Pamiętajcie też, żeby kruszonki nie wyrabiać za długo, ponieważ gdy będziecie ją wyrabiać za długo, masło zacznie Wam się roztapiać i zbije się z tego kula. I tak przygotowana kruszonka ląduje w naszym piekarniku. Moja kruszonka jest już gotowa, wyciągam ją z pieca, a następnie ją odstawiam do wystudzenia. Uwielbiam zapach orzechów w połączeniu z cukrem. Do przygotowania mojego ciasta będę potrzebowała około łyżki 2 łyżek kwaśnej śmietany, cukru, masła, mąki wcześniej przesianej, żółtka, szczypty soli, jabłek. Ja dzisiaj korzystam z odmiany Szara Reneta, fasola, którą będziemy obciążać ciasto, cynamon, proszek do pieczenia oraz ekstrakt z wanilii. Do miski dodajemy wcześniej przesianą mąkę, masło. Oczywiście masło musi być wcześniej schłodzone, minimum godzina, pół godziny w lodówce. Cukier, śmietana, żółtko, szczypta soli i teraz element, produkt, który sprawi, że nasze ciasto będzie wyjątkowe, czyli pasta z wanilii. Około łyżeczki, 2 łyżeczek. Całość mieszamy. Składniki mieszamy do utworzenia jednej zwartej kuli. Jeżeli macie robota kuchennego z hakiem, jak najbardziej możecie go użyć. Będzie zdecydowanie szybciej. Chyba że lubicie, tak jak ja, ugniatać ciasto własnymi rękoma i lubicie czuć to ciasto, to możecie celebrować każdą chwilę. Jeżeli zobaczycie, że Wasze składniki praktycznie się połączyły, to jest moment, aby ciasto przełożyć na stolnicę i dokończyć proces. Pamiętajcie też, aby ciasta kruchego nie ugniatać za długo, ponieważ masło zacznie Wam się rozpuszczać. Moje ciasto jest już gotowe i teraz mamy dwie możliwości. Albo takie ciasto owijamy w folii i wkładamy na 20 minut do lodówki, albo takie ciasto wykładamy na formę i taką formę z ciastem wkładamy na 20 minut do lodówki. Ja dzisiaj wykorzystam pierwszą opcję, czyli moje ciasto owinę w folię, a następnie wyląduje ono w lodówce na około 20-30 minut.
Kolejnym etapem tworzenia naszego ciasta będzie obranie jabłek. Ja dzisiaj wykorzystam odmianę Szara Reneta. Mam tutaj około 1,5 kg do 2 kg świeżych jabłek. Jabłka będziemy obierać, a następnie będziemy je kroić w równe, cienkie plastry. Warto pamiętać, że do szarlotki wybierajmy jabłka, które są twarde i kwaśne, ponieważ będziemy mieć pewność, że nie rozpadną się podczas pieczenia i zachowają swój kształt i formę. Jabłko przekrawamy na pół. Jedną połóweczkę kroimy w cienkie, równe plastry. Dojeżdżamy do momentu wyczuwania gniazda nasiennego, obracamy jabłko i to samo robimy z drugiej strony. Następnie jabłko kładziemy na bok, przez co powstanie nam prostokąt. Moje jabłka są już pokrojone, przekładam je do miski. Następnie całość skrapiam połową limonki. Ten moment spowoduje, że jabłka nam nie zbrązowieją, nie będą ciemne. I ostatni element jest cynamon. Jeżeli nie lubicie cynamonu, nie musicie go dodawać. Dla mnie cynamon w połączeniu z ciastem waniliowym, z jabłkami i na koniec z karmelem, który zrobimy, tworzy idealną kompozycję. Około 1 łyżeczki. Wymieszane jabłka lądują do lodówki do momentu, aż upiecze nam się ciasto. Ja moje ciasto będę wykładać na formę. Ma średnicę 24 cm. Spód będę wykładać papierem do pieczenia. Jest bardzo łatwa metoda, w jaki sposób to zrobić. Formę otwieramy. Papier do pieczenia rozwijamy na szerokość spodu. Rand formy przykładamy do papieru, zamykamy, a pozostałą część papieru odcinamy. Są dwie metody, w jaki sposób możemy przełożyć ciasto do naszej formy. Pierwsza, rozwałkujemy je i przełożymy całość. Drugą metodą jest odrywanie ciasta kawałek po kawałku i oblepianie całego spodu wraz z rantem. Ja pokażę Wam dzisiaj metodę prostszą, czyli tą drugą. Ciasto minimalnie sobie rozwałkuję. I tak lekko rozwałkowanym ciastem zaczynam wylepiać spód oraz rant. Warto jest pamiętać, żeby na brzegach ciasta było nieco więcej, ponieważ jak otworzycie rant, to ciasto przez to, że jest kruche, może Wam się najzwyczajniej skruszyć. A jednak chodzi nam o to, aby jednak ta forma została zachowana. Moja forma jest już gotowa, teraz będę ją nakuwała widelcem, aby podczas pieczenia ciasto nam nie urosło. Nakuwać możecie dno oraz brzegi. Na tak przygotowane ciasto wyłożymy papier. Na papier do pieczenia należy położyć obciążenie. Może być to ryż, kasza, bądź może być to również fasola. W moim przypadku dzisiaj będą to ziarna fasoli. Całość rozsypujemy na spodzie. Moje ciasto ląduje do piekarnika, 180 stopni, 20 minut, program góra-dół. Czas na kolejny element mojego dania. Będzie to przepyszny, słodko-słony sos karmelowy. Do mojego karmelu będę potrzebowała jedynie 3 składniki. Masło, cukier oraz śmietankę 30. Zaczynamy. Na małym płomieniu rozpuszczamy nasz cukier. Cukier powinien przykryć cały spód garnka. Potrzebujemy 4 składniki, ponieważ 4. składnikiem będzie woda. Dosłownie 1-2 łyżeczki. Woda powinna zakryć nam spód garnka. Ok, i cierpliwie czekamy. Nie mieszamy go. Cukier zaczyna nam się już rozpuszczać. Dosłownie kilka sekund potrzebuje, aby zbrązowił. Pamiętajcie, bo to jest cienka granica do tego, aby cukier nam się nie spalił. Jeżeli nam się spali, będzie gorzki, a nie o to nam chodzi. Uwielbiam zapach palonego cukru, ponieważ ten zapach przypomina mi czasy dzieciństwa, zapachu waty cukrowej. To jest taki bardzo charakterystyczny zapach. O, już widać, że ten cukier nam robi się brązowy. Więc dosłownie za moment będziemy dodawać pozostałe składniki. Nasz cukier już się rozpuścił, to czas, aby dodać do niego masło.
składniki łączymy ze sobą. Na tym etapie warto jest zdjąć nasz karmel z ognia. W momencie, kiedy masło nam się rozpuści i oba składniki ze sobą się połączą, to czas na śmietankę. Cienkim strumieniem wlewamy porcjami. I tak samo zdejmujemy z ognia. Jeżeli zauważymy, że nasz karmel zaczyna nam podnosić się do góry, wtedy na spokojnie możemy garnek zdjąć z ognia, wyrównać temperaturę i wracamy ponownie. Dodajemy kolejną partię. Ostatni element, sól. Sól gruboziarnista. Karmel zdejmujemy z ognia i zostawiamy go do ostygnięcia. I tak przygotowanym karmelem polejemy naszą kruszonkę z orzechami włoskimi. Ja już się nie mogę doczekać, jak to spróbuję, szczerze powiedziawszy. Uwielbiam takie połączenia. Nasze ciasto jest już prawie gotowe. Delikatnie wykładamy papier i wstawiamy dosłownie jeszcze na 2-3 minutki do pieca. Uwielbiam połączenie cynamonu z jabłkami. Czas, aby wyciągnąć nasze ciasto z piekarnika. Na tak przygotowaną formę wykładamy nasze jabłka i tak przygotowane ciasto ląduje ponownie do pieca na kolejne 30 minut. Jest to moment, na który nasze ciasto wysypiemy wcześniej przygotowaną kruszonkę. Jeżeli kruszonka Wam się troszeczkę pozwija, możecie ją wcześniej pokroić nożem. I teraz moje ciasto ląduje na dodatkowe 10 minut do pieca. Temperaturę obniżymy o 10-15 stopni, czyli 165 stopni program góra-dół. Moje ciasto jest już gotowe, to czas, aby wyciągnąć je z pieca. Moje ciasto wygląda i pachnie obłędnie. Tylko spójrzcie, jak się prezentuje. I teraz dwie ważne rzeczy. Pierwsza, za pomocą noża będziemy wycinać delikatnie, aby ciasta nie pokruszyć, ranty. Otwieramy formę i delikatnym ruchem podnosimy formę do góry. Nasze ciasto jest już prawie gotowe. Teraz czas chyba na najprzyjemniejszy element w całym dzisiejszym gotowaniu, czyli wykorzystamy nasz wcześniej przygotowany karmel, który wygląda obłędnie i tak samo smakuje. Polewamy ciasto. I tak prezentuje się mój przepis na szarlotkę. Wygląda i smakuje obłędnie. Osobiście dla mnie połączenie waniliowego ciasta z jabłkami w cynamonie, z orzechami oraz z karmelem tworzy idealną kompozycję. Mogłabym to jeść dniami i nocami. Jeżeli podobał Wam się ten przepis, dajcie proszę łapki w górę i dajcie znać, z czym Wy lubicie podawać szarlotkę. Trzymajcie się, pa! A to jest ważny odcinek, bo wyszło. Trzeba to naprawdę dobrze ogarnąć. Dobra, nie, mam nadzieję, że to się nie nagrało.